Witam drodzy widzowie. Kolejny odcinek z serii Szopkowe Inspiracje. Na wstępie dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Dziękuję, że jesteście. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak z tego klocka dębowego z dziurą w środku robię super lampę do salonu. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, dosyć dużych rozmiarów klocek dębowy. Będzie też bardzo duża lampa, ale będzie też ładnie wyglądać. Na początek muszę sobie go pomierzyć, ile on ma wysokości, ile ma szerokości. Wysokości to myślę, że ma z pół metra. Później muszę go przeciąć na taką, bo oczywiście lampa nie będzie taka szeroka. Muszę sobie uciąć jeden taki płat, przykładowo 10 cm. Ale to zaraz wszystko będę wiedział, jak sobie pomierzę. Także bierzmy się do dzieła. Tak jak mówiłem, w najwyższym punkcie dokładnie 49 cm na szerokość. No to nie jest najższy, tu jest najższy. Na szerokość mamy go 43 cm. I myślę, że z tego lampkę zrobię. Myślę takie 8 cm. Żeby nie była też za ciężka, bo meble nie wytrzymają. Dobra. Nakładam sobie wymiary i biorę się za cięcie. U podstawy naszej lampki postaram się wyciąć trochę szerzej. Myślę, że tak na 12 cm, żeby on stabilnie stał na meblach. Znaczy on, na razie klocek, a później żeby ona, czyli lampka, stała na meblach i była stabilna. Jakby z sąsiadów ktoś chciał dla chomika albo pod myszę, to wióry dostępne u sąsiada w szopie. Przy okazji pozdrawiam pana Zbyszka, który mi udostępnił skład takiego drewna, który idzie po prostu na rąbankę, na groszki. Także pozdrawiam pana Zbyszka. Bardzo dziękuję, że mogę sobie brać, wybierać to, co mi się podoba. Także dostęp do drewna już na pewno mam i mi go nie zabraknie. Także materiału teraz będzie sporo. Teraz musimy go sobie wyczyścić ze środka, te wszystkie próchno, nie próchno, całe to środka i oczywiście korę dębową z wierzchu też do obczyszczenia. Jak widzicie, dąb leży na podkładce, bo nie chcę sobie zniszczyć biurka blatu mojego roboczego dłutem. I tak już jest trochę zniszczone. Także
Zaczynamy od środeczka. Oczywiście dziękuję za głosy w sądzie, którą dałem na mojej społeczności. Na razie są podzielone głosy. 30% rzeźbienia, 30% inne projekty. Także dzisiaj macie rzeźbienie z Jak widzicie, dziura już większa. Obczyściłem ją tylko z tej warstwy próchna. Ściągłem tą warstwę próchniającą, żeby drewno, nasz dąb po prostu dalej nie gnił. On i tak już nie będzie gniło, będzie stał w domu, także nie będzie tych procesów wilgoci, deszczu, wody, co ma w warunkach atmosferycznych na dworzu, na polu, na podwórku, bo nie wiem jak mówić. Także teraz oczyścimy wierzchnię, warstwę wierzchnią, korę, szczotą drucianą normalnie. Na końcu jeszcze oczywiście zrobię tak, żeby to miało naturalny wygląd w środku, bo chodzi mi o te kolory próchnienia, co się zbierają, tej próchnicy czarne. On wtedy będzie ładniej wyglądał, nawet sama lampka, jeżeli tutaj trafi do środka żarówka. Dąb obczyszczony. Teraz, żeby nasza lampka jeszcze była piękniejsza jak tylko zwykły kawałek drewna, zrobimy motywy liści dębu i żołędzi. Także taka płaskorzeźba na lampie. Myślę, że fajny motyw będzie.
widzowie, tak na razie się prezentują nasze liście dębu i jeden żołądź. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Myślę, że tutaj też jeszcze motyw jakiś fajny zrobię, bo jest dużo miejsca na to. A dość tak idzie to, nie powiem, że łatwo, bo już mi się ręka zmęczyła. Ale idzie, pomalutku idzie. Dużo pracy przed nami. Na obecną chwilę tak się prezentuje nasza lampka dębowa. Jeszcze rozrysuję tutaj drugi motyw. Myślę, że tu będą 2 żołędzie i 1 listek. Tu jest oczywiście ciemniejszy temat, bo olejem lnianym już to potraktowałem, żeby to się wyżerało ładnie. Także rysuję drugi motyw, bo mi się już czas kończy w dzisiejszym dniu, ale na pewno skończymy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Bierzemy się za kolejny motyw. Mówiłem Wam na początku odcinka, że chcę zrobić efekt w środku tego próchniejącego drewna, tak jak to było na początku. Także już Wam pokazuję, o co chodzi. W środku to, co wyżłobiłem, co czyściłem, idzie kolor czarny, a na wierzchu dębowy. Już Wam pokazuję i objaśniam, o co chodzi. Mam taką farbę, malowałem tym blaty w kuchni. Czarna, matowa. Matowa super, do środka się nada. I cały środeczek robimy na czarno. Zobaczycie efekt końcowy. To, że się tu uciapie u góry, to nic nie szkodzi, bo to i tak doda uroku. Także nie oklejamy tego. A nawet jak się nie będzie nam podobać w dalszej części uciapane z góry, bo może jest to wedle Was zrobione niedbale, to zawsze można to szlifować.
Jak widzicie, ręka się męczy i to tak fest się męczy. Fajnie to się ogląda, nie? Polecam spróbować, zacząć, zrobić metodą prób i błędów. Ale jaki efekt? Pewnie wiele pytań macie, dlaczego było malowane. Już Wam wytłumaczę. Malowane było dlatego, żeby wszystkie te szpary dębowe, jak drewno schnie, weszła ta farba. A z wierzchu całą tą farbę muszę teraz zeszlifować. Da to super efekt. Zobaczcie na końcu. Takie motywy dębowe się uwidoczniły teraz. Jak mówiłem, całą tą farbę musiałem zedrzeć. Drewno jeszcze schło troszeczkę w domu. Jeszcze troszeczkę tarcia jest do pracowania. Do dopracowania. Ale już sami przyznajcie, że nieźle to wygląda. A, jeszcze tutaj postanowiłem dorobić listka. Nie było tego motywu. Tu postanowiłem jeszcze dorobić listka, bo akurat tutaj to drewno tak ładnie nam tu samo się prosiło, żeby tutaj liścia zrobić w tym miejscu. Na obecną chwilę tak się prezentuje nasza lampa. Teraz ją troszeczkę sobie zagrzeję i położę na to olej lniany. Nigdy nie umiem tego wypowiedzieć. I dlaczego malowałem farbą i później darłem, ścierałem. Zobaczcie, jaki fajny efekt dało. Wy tego z bliska nie widzicie, ale we wszystkich tych wgłębieniach z drzewa, w drewnie, w dębie, tam jest farba i dało to taki fajny efekt. Pomalowałem to olejem lnianym jeszcze i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Podoba Wam się? Dajcie znać w komentarzach. Teraz z naszego dębu, naszej płaskorzeźby, trzeba zrobić lampkę. Do tego mam gniazdo na żaróweczkę, przewód z stryczkiem, z jakiejś lampki starej, zepsutej wyciągłem, mi zostało, także wykorzystuję to, co mam. No i będziemy wiercić dziurkę, nie taką wielką jak ta. Wiertło łopatkowe 40, wyostrzy. I jedziemy. Dziursko gotowe. Teraz muszę jeszcze zrobić otwór na kabel, żeby nam podstawa równo stała. To od razu otworek na kabelek. Więc mamy przewodzik,
Znalazłem próbówkę nonówkę, czyli śrubokręt do prądu. O, jak ładnie czapeczka spadła. Zarobimy trochę końcóweczki. Jedno, drugie podłączone, czapeczka. Wsadzamy sobie to do otworu naszego. O, jak pięknie pasuje. Tylko teraz tak, tu musimy to tak zrobić. Dobra. Grzeje sobie już klej na ciepło, by to zakleić. Tego to nawet nie trzeba. Elegancko. 40 wiertło łopatowe. Mówię, jest elegancko. Podkleimy to tu od dołu. Podkleimy to od dołu razem z kablem. Nawet nie sprawdziłem, czy działa, ale wierzę, że będzie działać. Muszę chwilę przytrzymać, aż wystygnie klej. Także klej nam już wysek. Kupiłem taką specjalną żaróweczkę do tego, ładną. Włączamy do prądu. I próbujemy. Jeżeli chcecie zobaczyć mój kolejny projekt, zasubskrybujcie mój kanał, pomaga mi się to rozwijać. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapki w górę, naciśnijcie lajki, zostawcie komentarz. Na koniec filmu wrzucę Wam jeszcze, jak w sensie foteczki, przebitki, jak się prezentuje lampa w mieszkaniu na meblach. Oczywiście ona jeszcze musi poschnąć troszeczkę. Pewnie wyschnie, to jeszcze troszeczkę ją dopracuję, bo to zawsze tak jest, że coś mi się nie będzie podobało, jakiś cień inaczej. Wiecie jak jest. Także kolejny projekt skończony. Pozdrowienia z czopeczki od Wojteczka. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć.